Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się 5 powodami, dla których warto wybrać doświadczony warsztat zajmujący się samochodami elektrycznymi. Oglądajcie. Ze względu na to, że ostatnio w internecie pojawił się bardzo duży wysyp nowych warsztatów czy osób zajmujących się samochodami elektrycznymi, postanowiłem też nagrać taki materiał, żebyście świadomie dokonywali wyboru związanego z waszym usługodawcą. I postarałem się to pozbierać znowu w 5 takich głównych, najważniejszych aspektów, które decydują, dlaczego wybór warsztatu z doświadczeniem, takiego jak EV Repair, czy w ogóle cała grupa EV Repair, jest lepszy niż wybór warsztatu z mniejszym doświadczeniem. Jak powiedziałem na samym początku, tak też i pierwszym powodem, dlaczego należy wybrać albo warto wybrać taki warsztat, jest doświadczenie. Czyli tak jak w przypadku EV Repair, my jako warsztat w Piasecznie mamy już 6 lat doświadczenia stricte w naprawach Tesli, jak i samochodów elektrycznych, a cała nasza grupa dzieli z nami to doświadczenie, a niektóre warsztaty, tak jak chociażby warsztat w Chorzowie, mają długoletnie doświadczenie i dużo dłuższe, czy chociażby nasz wspólnik z Bułgarii, który też już około 10 lat zajmuje się samochodami Tesli i ma bardzo duże doświadczenie w programowaniu tych pojazdów. Więc mamy bardzo szeroką grupę, bardzo szerokie spektrum wiedzy i tą wiedzę przez te 5 lat pogłębialiśmy. I to powoduje, że czas spędzony w naszym warsztacie, nawet jeżeli niekiedy może wydawać się nieco droższy niż od osoby, która gdzieś tam was wyłapie na Facebooku, na koniec dnia ten czas spędzicie tutaj dużo krótszy. Właśnie między innymi dlatego, że przemawia za nami doświadczenie. Większość usterek jesteśmy w stanie zdiagnozować niesamowicie szybko, z tego względu, że po prostu znamy je już bardzo dobrze i umiemy bardzo trafnie, szybko zdiagnozować i bardzo szybko naprawić. Pewność. Pewność oznacza nie tylko to, że oczywiście mamy to doświadczenie, ale pewność to jest zespół, czyli ilość ludzi, która składa się na tą całą organizację, ale oprócz tego podwaliny, czyli wszystkie warsztaty partnerskie i certyfikowane, które są w grupie EV Repair, to są przede wszystkim firmy, za którymi stoi pewna odpowiedzialność, które wystawiają wam faktury za swoje usługi, które rozliczają się i są normalnie prowadzonymi instytucjami. Dodatkowo wszystkie posiadają ubezpieczenie. W sytuacji, gdy wydarzy się coś niespodziewanego, te warsztaty ponoszą za to odpowiedzialność i są w stanie pokryć ewentualne koszty związane na przykład z błędem w sztuce. I żeby nie było, ja nie chcę powiedzieć, że jesteśmy nieomylni, nam też się zdarzały błędy w sztuce. Różnica pomiędzy nami, a tymi, którzy was wyłapują na internecie i próbują wam coś na siłę wcisnąć, jest taka, że my po prostu odpowiedzialność naprawdę ponosimy. I mieliśmy też sytuacje, w których sobie nie poradziliśmy lub coś się zepsuło tak, że nie byliśmy tego w stanie łatwo naprawić i musieliśmy ponieść tego zawyżone koszty. I myśmy te koszty po prostu ponosili, bo dla nas najważniejsze jest to, żeby wyjść z takiej sytuacji obronną ręką i żeby nie zostawić klienta przysłowiową ręką w nocniku. Oczywiście sytuacje nie zawsze się kończyły wizerunkowo dla nas dobrze, ale my przynajmniej mamy tą świadomość, że każdorazowo staraliśmy się klientowi pomóc i nie zostawialiśmy go z problemem. I mamy też mnóstwo przypadków samochodów, naprawdę uwierzcie mi, bardzo dużo przypadków samochodów, gdzie inne warsztaty po prostu ludzi zostawiły w połowie pracy, z rozgrzebaną pracą albo z samochodem zepsutym. I nie będę tutaj posługiwał się nazwami, bo to nie jest mój styl pracy, jakby szkalowanie innych warsztatów, ale możecie mi uwierzyć, że 5 do 10% w ogóle przypadków, którymi się zajmujemy, a napraw mamy już powyżej 20 000, to są przypadki, które trafiają do nas od innych warsztatów. Także bardzo mocno zwracajcie uwagę na to, kogo wybieracie. Ja nie chcę powiedzieć, że tylko EV Repair jest jedyną najlepszą firmą na świecie, bo jest dużo firm, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, które rozpoznajemy na rynku, które są rzetelnymi, pracującymi normalnie firmami, które mają normalną osobowość prawną i będą was normalnie obsługiwać. Chociażby firma Zdrowa Hybryda, z którą ostatnio żeśmy się wystawiali. Bardzo fajne chłopaki, które koncentrują się na naprawie samochodów hybrydowych. Notabene też mają chyba kanał na YouTube, a na pewno mają fajnego Instagrama, także pozdrawiam. Więc takich firm jest więcej. Chodzi tylko o to, żeby zwrócić uwagę, ile lat firma istnieje, czy firma ma jakieś podwaliny, czy ma kapitał i czy ma doświadczenie. Wszystkie punkty, o których będę mówił, w pewnym sensie w zasadzie zawsze wracają do jednego. Natomiast dosyć ważnym elementem, szczególnie przewagi konkurencyjnej EV Repair jako grupy, posiadającej jakąś tam centralę i jakieś kontakty bezpośrednie z producentami, jest możliwość wpływania na producentów w kontekście line-upu produktowego, czyli tego rodzaju i tej ilości, tego spektrum produktów, które są w dostępności, a dodatkowo rozmawiania i pewnej negocjacji z dużymi producentami w zakresie jakości produktu, który jest nam dostarczany. I my prowadzimy wiele takich projektów i to jest temat, który absolutnie wykracza poza możliwości pojedynczych warsztatów i tutaj ewidentnie chciałbym zwrócić uwagę na siłę takich organizacji jak EV Repair.
Więc my jesteśmy w stanie wymóc na producentach pewne działania. I na przykład bez wymieniania nazw, bo niestety nie mogę, ale prowadzimy rozmowy z producentem, albo inaczej z firmą, która profesjonalnie zajmuje się remanufacturingiem. Tak, czyli niektóre produkty, które w tej chwili jakiś tam Henryk w garażu przylutowywuje, my będziemy do Was dostarczać w sposób taki, że ten produkt będzie miał banderolę i będzie opatrzony odpowiedzialnością bardzo dużego producenta. Dodatkowo rozmawiamy też z producentami części. Wspomnę tutaj naszą współpracę z NRF-em, FEBI, ale też jest i wiele innych współprac, o których tutaj wspomnieć nie mogę, gdzie my z kolei współpracujemy, rozmawiamy i wskazujemy, jak te części działają, jak mogłyby działać lepiej i pomagamy w ich projektowaniu. I od razu przejdę do kolejnej przewagi, które mają duże warsztaty i warsztaty, które są zgrupowane mniej więcej w takich organizacjach jak EV Repair. To jest dostępność części i posiadany kapitał. Chodzi o to, że my nie mamy problemu z tym, żeby trzymać na magazynie na przykład 500 000 złotych w częściach zamiennych. I w momencie, kiedy macie potrzebę, żeby coś Wam naprawić, to my po prostu ściągamy tą część spółki i Wam wymieniamy. Kolejna rzecz z tym związana jest taka, że to nie są części kupione gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, bez faktury, tylko to są części, które mają fakturę, są zakupione od oficjalnego producenta, dostawcy, kogokolwiek innego i my tak samo możemy Wam na fakturę sprzedać i tak my, jak i producent za tą część odpowiada. I wielokrotnie mieliśmy sytuację, że produkty, które się psuły w Waszych samochodach, były wymieniane u nas, były później zwracane na gwarancji do producenta i producent nam pieniądze lub część oddawał, a my żeśmy Wam za darmo wymieniali. I tak przypadków naprawdę jest bardzo dużo, szczególnie w sytuacjach zawieszenia zdarzają się takie sytuacje, że te części potrafią zepsuć się dużo wcześniej niż powinny. Wy wtedy do nas przyjeżdżacie, my te części demontujemy, wstawiamy Wam nowe części na własne ryzyko i my rozmawiamy dalej z producentem. Kolejna rzecz, która mi bardzo mocno przychodzi do głowy, to jest to, że my też staramy się zawsze działać w domyśle, w takim docelowym rozumieniu dobra klienta. I tutaj posłużę się kolejnym przykładem, który ostatnio został gdzieś tam poruszony w internecie, czyli CyberTruck. My celowo wyciągamy sygnały analogowe, żeby podłączyć się do tylnych kierunkowskazów. Nie dlatego, że nie chce nam się spędzać czasu na szukaniu ramek CAN czy przeprogramowywaniu jakichś procesorów, tylko dlatego, że dla nas bardzo ważne jest, żeby te zmiany, które dokonujemy w tak drogim samochodzie, a też zapewniam Was, że większość Cybertrucków, które robiliśmy, to były Cybertrucki albo nowe, albo z niewielkim przebiegiem, które wciąż miały gwarancję producenta, po prostu zależało nam na tym, żeby te Cybertrucki można było w bardzo łatwy sposób przywrócić do stanu oryginalnego i wysłać na gwarancję. I więcej niż 4 samochody zostały wysłane i oprócz tego 2 z tego miały problemy bateryjne, tak? Czyli była wymieniana główna bateria w Cybertrucku i klienci szczęśliwie mieli okazję skorzystać z gwarancji, bo wierzcie mi, że gdybyście musieli tą baterię ściągnąć tutaj do Polski, to te koszta byłyby gigantyczne. Dlatego my bardzo mocno przykładamy wagę do tego, żeby starać się jak najmniej ingerować w ten samochód, bo w innym przypadku, gdybyśmy na przykład mocno nabroili w elektronice, musielibyśmy co najmniej wymieniać tylne lampy. Co najmniej wymieniać tylne lampy. A jeżeli byśmy jeszcze dodatkowo dali jakieś po drodze moduły i tak dalej, to wszystko trzeba byłoby rozbrajać i przeprogramowywać, więc ja uważam, że na te czasy, kiedy zaczynaliśmy w szczególności z Cybertruckiem, to było najlepsze rozwiązanie i nadal uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie, żeby tak zmieniać ten samochód, jeżeli w ogóle chcecie go kupować. W kontekście Cybertrucka chciałem też ogólnie wypowiedzieć się, że na tą chwilę ten samochód jest zagrożony bardzo dużymi spadkami cen. Pojawiło się bardzo dużo samochodów z salvage title, czyli uszkodzonych, które mają bardzo niskie ceny. Natomiast uczulam Was też, żebyście takich samochodów salvage title nie kupowali, bo kupujecie gigantyczny samochód o bardzo dużej średniej cenie, który jest bardzo trudno naprawialny, a dostępność do części jest zdecydowanie gorsza niż w przypadku innych pojazdów. Mówię tutaj nawet o Tesli S czy Tesli Model X, więc unikajcie takich samochodów. Jeżeli już musicie kupować Cybertrucka, to zdecydowanie polecam Wam samochody, które mają wciąż gwarancję producenta, bo w sytuacji, kiedy Wam się wykrzaczy bateria lub silnik, szczególnie tylny, który jest bardzo drogi, to zawsze możecie ten samochód wrzucić do kontenera i wysłać na gwarancji i uzyskać tą gwarancję. Natomiast w sytuacji samochodu salvage title, ta odpowiedzialność całkowicie spoczywa na Was, więc nie dawajcie się namawiać na samochody, które były naprawiane i są po wypadkach. Piąta rzecz to jest tak naprawdę takie ogólne podsumowanie. Bezpieczeństwo, czyli te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, doświadczenie, części, ubezpieczenie i tysiące innych rzeczy, albo i to, że jesteśmy grupą, która się wzajemnie wspiera, na przykład tutaj w przypadku EV Repair mówię, to jest wszystko bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo to jest takie szerokie hasło, natomiast ono dotyczy wielu rzeczy. Chociażby takich, że my
nigdy nie naprawiamy w sposób nieuprawniony systemu SRS. Tak? System SRS u nas jest zawsze naprawiany na oryginalnych częściach i w sytuacji awaryjnej on zadziała. Przypominam Wam, że mamy udokumentowane 2 przypadki, gdzie regenerowany system SRS nie zadziałał i tylko szczęście spowodowało, że nikomu nic się nie stało. System SRS nie ma prawa być regenerowany, a według najnowszych przepisów nie można nawet instalować używanych systemów SRS. Moje zdanie w temacie używanych systemów SRS i opracowania, które czytałem, świadczą o tym, że generalnie nie jest to nic złego, ale my tego już robić nie możemy. To bezpieczeństwo to też jest pewność tego, że wydane u nas raz pieniądze to są wydane raz pieniądze i nie będziecie musieli w kółko wracać na kolejne zmiany, dogrania oprogramowania. Tak jak wiele drobnych warsztatów, czy takich ludzi, którzy się parają po prostu teraz nagle Teslą, bo im się wydaje, że to jest jakiś tam dobry biznes, próbują Was skusić, a później musicie do nich co chwilę wracać, bo coś zrobili w tym samochodzie, że nie jesteście w stanie się już od tego odkręcić. I nie ukrywam, że mieliśmy wiele takich przypadków, gdzie ludzie byli po prostu uwikłani w takie długotrwałe sytuacje i później my musieliśmy sobie z tym dawać radę. No i to bezpieczeństwo to też dłuższa żywotność samochodu, czyli to, że przyjeżdżacie do nas na te przeglądy, że dokonujecie u nas napraw na czas, że my Was też informujemy, co jest do zrobienia, powoduje, że żywotność Waszego samochodu jest po prostu lepsza. Ponadto oczywiście jako grupa i ja jako przedstawiciel tej całej firmy staramy się też pełnić pewną misję edukacyjną i dajemy Wam od siebie tą wiedzę w zakresie tego, jak dbać o samochód elektryczny, żeby po prostu ten samochód dłużej Wam służył. No i co najważniejsze, koncentrujemy się na naprawie przyczyny, a nie objawów. To pierwsza rzecz. Druga sprawa, nie dajemy wyceny bez diagnozy. Wielu ludzi, to też chciałem na to zwrócić uwagę, będzie Wam dawało wyceny na podstawie paru punktów objawów, które im wyślecie, a później jak już do nich przyjedziecie, to zasypią Was listą rzeczy, które są do zrobienia. Bardzo uważajcie na takie pułapki. Wielu z Was ma do mnie pretensje. Wysyłacie do mnie jakąś informację i pytacie o zakres ceny usługi. To gdybym odpowiedział na to pytanie, to byłoby zachowanie nieprofesjonalne. Ja zawsze powtarzam i pewnie wielu z Was to denerwuje, ale wolę w ten sposób powiedzieć. Najpierw diagnoza, później wycena. No chyba, że jesteśmy w 100% pewni, jaka jest przyczyna, natomiast bardzo często my najpierw musimy sprawdzić, rozebrać bardzo często jakiś element i wtedy jesteśmy w stanie dać Wam rzetelną wycenę. I czasami warto jest zapłacić te paręset czy parędziesiąt złotych nawet za diagnozę, ale mieć pewną wycenę, po której będziecie wiedzieli, że to będzie na pewno działać, a my weźmiemy za to 100% odpowiedzialność. Tutaj pod filmem będziemy się spierać, jeżeli macie inne zdanie. Mam nadzieję, że moją opinię podzielacie, a jeżeli nie, rozmawiajmy. A ja dziękuję Wam za oglądanie i bardzo serdecznie proszę o Wasze subskrypcje, bo to napędza mnie do jeszcze cięższej pracy. Trzymajcie się, cześć!